Nazywamy się Kaluna Trip i jest nas troje. Aga, Bartek i nasz 50-letni Volkswagen Ogórek. Pasjonują nas stare Volkswageny, długoterminowe podróże i życie w drodze. I to właśnie droga jest dla nas bardzo ważna, bo kryje w sobie nie tylko pokonane kilometry, ale przede wszystkim niesamowite miejsca, emocje i chwile. To na niej spotykamy cudownych ludzi, którzy zmieniają każdą naszą podróż w niesamowite przeżycie. Tym razem opuściliśmy naszą Mosinę, by w ciągu 3 miesięcy przez Turcję i Gruzję dotrzeć do Iranu. Pustynia Lud nie tak do końca jest pustynią bez życia, bo za mną widzicie las Nebka. Jest to taki typowy fragment zieleni dla tego rejonu. Te drzewa to głównie drzewa tegowe albo jakieś krzaki i one czerpią wodę z podziemnych źródeł tej pustyni, więc korzenie mają bardzo, bardzo głęboko i zazwyczaj są na takich kubkach. Możecie to za chwilę zobaczyć. Jest 42 stopnie w cieniu, czyli w słońcu pewnie z 50. I takie kanały z wodą. Winna tam jest woda przywożona. Tutaj wpadała przez to woda, Przez tą oponę? przez tą górę. I tu się gromadziła woda i się gromadzi cały czas. Ale fajnie. Ej, pogubiliśmy się, Aga. No, naprawdę się zgubiliśmy. Po ile tam? Na Dash Elut spędziliśmy najgorętszą noc tutaj, porównywalną do tej, którą mieliśmy okazję przeżyć w Dolinie Śmierci kilka lat temu. Dziś ruszamy na pustynię. Chcemy oszczędzić busa, ale i kłopotów z wygrzebywaniem się z piachu. Decydujemy się na wynajęcie terenowego auta. Co jest typowego dla pustyni Lud, to nie jest to nie jest piaszczysta pustynia, taką jak widzieliśmy w Arzenach na przykład, ale to jest pustynia z takimi formami piaskowo-skalnymi, nazywanymi kalut. I tu jest cały rejon właśnie. Możemy tak zobaczyć. Inne części pustyni są piaskowe, natomiast ta, na której się znajdujemy, jest właśnie taka i taką chcieliśmy bardzo zobaczyć. Jazda po pustyni to niesamowite przeżycie. Suniemy po wydmach, ostro zjeżdżamy w dolinę, by móc dotrzeć do serca pustyni i najpiękniejszych miejsc, które kryje. Późne popołudnie to najlepsza pora na wycieczkę po pustyni. Skwar słońca nie dokucza już tak bardzo. Słońce powoli chowa się za horyzontem i może za kilka chwil uda nam się zobaczyć kolory pustyni w zachodzącym słońcu. Pokażę wam, jak wygląda nasz pokój. Ściągamy buty. Wchodzimy. Jest przyjemnie chłodno, bo ustawiliśmy sobie klimę na 30 stopni. Zostawisz mi łyczka? To jest jeszcze cała, ale spoko. Se czaju na parze. Śpimy tak na podłodze. Panie Brzosie, najbardziej stromy odcinek tej trasy. Jak się pan czuje? Że trochę mnie już boli udo od napinania mięśnia. Ale już pokonaliśmy ponad 2000 metrów, więc myślę, że te kilkaset też damy radę. Wysokość
2590 już teraz. I cały czas pod górkę. Ale już końcóweczka. I udało się wjechać. Jesteśmy na 2,690 nad poziomem morza. Wjechaliśmy 2,400 do góry. I nie było tak źle, także decyzja o wyjeździe wcześniej rano była bardzo dobra. Tak naprawdę te 2400 się wjeżdżało lepiej niż te 400 2 dni temu w pełnym słońcu. I jesteśmy na szczycie świata. I'm on the top of the world! Nie no, zajebiście, fajnie. To jest zajebisty samochód, naprawdę. No. Przed nami oaza. I powrót na pustynię. To nie jest tak, że cały dzień coś zwiedzamy albo jedziemy, też odpoczywamy. Po całym dniu jechania lub zwiedzania. Pod jedynym drzewem, jakie znaleźliśmy na pustyni, w cieniu tego drzewa w zasadzie, i widok mamy taki. Zatrzymaliśmy się nad jeziorem u podnóża gór na pustyni, czyli mamy góry, pustynię i cóż chcieć więcej? Może by wodę, bo jezioro całe wyschnięte. Mamy gości specjalnych. Cześć. Powiedzcie coś o sobie, jak się nazywacie? I powiedzcie wszystko o tym miejscu. To miejsce jest za darmo dzisiaj. My jesteśmy Lulki, jechaliśmy rowerami z Teheranu do Shirazu. No, jazd, a później zjazd już autobusem do Shiraz. Persepolis przed nami. W Persepolis spędziliśmy pół dnia w palącym słońcu. Dość szybko uciekliśmy do miasta, by móc schować się w cieniu budynków i chłodzie bazarów. Taki trochę bardziej lightowy ten czadorek, więc luz. Były gorsze. Najbardziej znanym miejscem w Shiraz jest Nasir ul-Mulk, zwany również różowym meczetem. To, co przyciąga tam rzesze turystów, to pięknie zdobione witraże i różowe kafle. Aby w pełni skorzystać z cudnej gry świateł, należy udać się do meczetu wcześnie rano. Niosę wodę z rzeki. Trochę mętna, ale do mycia naczyń się nada. Do picia na szczęście mamy. Dziś mamy na obiad pędzę z jednego ziemniaka. Ale za to takiego półkilowego. No. I taki
gulasz z bakłażanów i z pomidorów. I taki mam obiad piękny, tak? Cudowny w okolicznościach przyrody. Muszę przewrócić plędze, bo mi się przejarają. Plędze to są po prostu placki ziemniaczane z Poznania. Nazywają się plędze. Jedziemy do Isfahan. Ta trasa urzeka nas niesamowicie. Mijamy pustynie, na których wyrastają od czasu do czasu dęby, góry i małe miasteczka. To znowu my opuściliśmy Isfahan drugi raz i jedziemy na północ. Naszym celem jest Morze Teheran, Morze Kaspijskie. Zobaczymy, co przyniesie nam droga. Ale ładne słone jezioro było, piękne i tutaj też jest. Na terenie Iranu znajdziecie 999 karawanserai. Większość z nich to ruiny, niektóre to hotele i restauracje. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze znajdziecie takie jak Jesteśmy w Caravanserai. Spędziliśmy tu noc. Jest to super miejsce, fajnie zorganizowane. Mieszka tu 8 osób, które dba o to miejsce, ale dzięki temu też może tu mieszkać, tworzyć sztukę, muzykę, malować, rzeźbić i różne takie rzeczy. Taka trochę komuna i dzięki temu też mogą się uwolnić jakby od szpon systemu, bo tu żyją po swojemu prawie wolni. No, fajnie sobie żyją. Stworzyli fajne miejsce w super miejscu. Bo to nie jest tylko zwykła karawanserai, tylko tak jak już powiedział, taka mała komuna i ciekawa organizacja, więc warto tu być. Jedziemy do stóp wulkanu, który nazywa się Damavand. Albo jakoś tak, Damavand. Nie, to najwyższy szczyt Iranu. Droga jest kręta i stroma, ale dajemy radę. Nie, Wenera? Tak! Tam będziemy jechać zaraz. Jedziemy w korku, bo jak się okazało, droga dwupasmowa nagle zmienia się w jednopasmową i niektórzy są niecierpliwi i jadą przeciwnym pasem i wpychają się. To jest tutaj norma, nas już to nie dziwi zupełnie. Już wiemy, że tak jest. Ten nam się tutaj teraz będzie chciał wkopać. Tak to wygląda, nie? I jedziemy pod górkę, 2500 metrów nad poziomem morza. Taka sytuacja. Nie byle co. Wjechaliśmy na 2700. Miało nie być podjazdu, nie? Bartek obiecywał parę zakrętów i będziemy zjeżdżać. A teraz musimy zjechać nad morze, więc... Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze tego kawałek. Cześć. Jesteśmy na wysokości 2500 metrów. Spędzimy tutaj noc z widokiem na... Zimno ci jest? Nie, ale będzie w nocy. Pewno. Jak myślisz, że będzie stopni w nocy? Przewidywane jest 5, a zobaczymy. I co, będziesz zakładać skarpetki? Już mam założone skarpetki. Założę jeszcze jedne spodnie, założę taką termiczną bluzę pod spód. I śpiworki, które pewnie zaraz wyjmiesz z bagażnika naszego dachowego. Myślisz, że to już jest pora na śpiwory? Myślę, że tak.
się dojechać. I Morze Kaspijskie z tej strony. Proszę bardzo, proszę Państwa. Szos z narażeniem życia przekraczał 4-pasmową ulicę, żeby zdobyć dla nas takie pyszne, jeszcze gorące. Naprawdę gorące są. To na pewno jest pięknie, jak nie pada. Ale teraz wszyscy siedzą w takich pozamakanych kanapach. Nie. Ale żeby nie było, że van life to tylko instagramowe piękne okoliczności przyrody, czasem pogoda jest gorsza i miejsce jeszcze gorsze. A miało być tak pięknie, Morze Kaspijskie. Miało być, no ale... Pełno, Nie jest. pełno ludzi, hałas, ale za to jedzenie dobre. No. Za to jedzenie dobre. Jedziemy sobie przez górę w takiej pogodzie. Jedziemy w deszczu przez góry, bez wycieraczek, za chlapiącą ciężarówką. O, na trzeciego to 2 ciężarówek nie wyprzedzaj lepiej. No, taka była luka, ale niestety nie mieliśmy dość pary, żeby ją wykorzystać. Uczepiliśmy się jak rzep psiego ogona tej oto ciężarówki, bo dookoła tak. I tylko dzięki tej ciężarówce cokolwiek widzimy. Zjeżdżamy z gór i momentalnie opuszcza nas mgła i deszcz. Znowu wraca towarzyszące nam od długiego czasu palące słońce. Jedziemy do Tabriz, już tam byliśmy. Spędziliśmy tam nawet 3 noce. 2 na parkingu, 1 u znajomych. A pojutrze lub raczej pojutrze będziemy próbowali wydostać się z tego pięknego kraju. Prawda. Czego Ci będzie najbardziej brakowało? Wiadomo czego. Ubioru? Mięsnej kuchni i hijabu. Nie, będzie bardzo mi brakowało ludzi. Bardzo. Bardzo, bardzo. Naprawdę. Iran jest zajebisty. Ludzie Iranu. Iran to ludzie, nie system, tylko ludzie. No. To jak wszędzie. W Polsce też. Ostatnie ujęcia z Iranu. No, opuszczamy Iran. Mamy nadzieję, że opuszczamy Iran. Czeka nas tylko kontrola graniczna, parę procedur i jeszcze wjazd do Turcji. To było taka bardzo dziwna podróż przez ten Iran, bo z jednej strony bardzo dużo mieliśmy tu radosnych momentów